działa. Także dzień Michał, dobry to ja- wszystkim. Dzień dobry, ja ściągam zestaw, a ty tam... Tak, a wy dajcie znać tutaj w komentarzach, czy nas dobrze widać i czy nas dobrze słychać. Czy generalnie jest wszystko ok. Będziemy wdzięczni. Oczywiście, jak już będziemy mieli dane, czy widać, czy słychać, ja się trochę bardziej rozgadam, ale też będę jakoś was zachęcał, żebyście też jakoś mnie prowokowali do gadki. Widać, słychać, jest ok. Super, fajnie. To świetnie, to ja mogę zacząć gadać. Ty Jak patrz, widzę. jakieś tutaj mogę tłoci zielone zrobić. Jakie jaja. Ty, to mi w jaja nie rób tła. Normalnie zielone tło ci wszędzie zrobiłem. Także jak będziemy w jakiejś tajnej miejscówce, włączam zielone tło i jesteś tylko ty i zielone tło. Krzysztof Turek działa, Wojciech Tchorek widać, słychać, dzień dobry panowie, wyjedź dobry dzień. Wojciech Koperski, cześć, wszystko działa. No i super, fajnie. Cześć, bardzo dziękujemy za taki odzew i odpowiedź. Czekajcie, tylko sobie wezmę coś do siedzenia. No, mi to się jeszcze chyba więcej baryłeczkę dzisiaj- miodu se weźmie. więcej- Jeszcze baryłkę miodu se weźmie. Więcej gadania być może pewnie będzie. Słuchajcie, ja się szykuję do gadania. Tutaj raczej ryby nam nie będą przeszkadzać w gadaniu. No ale może wiesz, ja tu dałem taki tytuł, co zrobić, gdy ryby nie biorą, więc może tutaj też Tak, widownia czekamy na- podpowie, tak. co można zrobić, nie? Czekamy na Wasze podpowiedzi, pytania jakieś macie oczywiście. No i od razu to ja też powiem, czekaj, jeszcze tylko powiem na samym początku o tym pomyśle, który mamy na jutro. Mianowicie jutro chcemy Ale poczekaj, No bo, dobra, no. bo ty tak temat mówisz, jak jeszcze prawie nikogo nie ma na live, to może poczekać. No dobra, no już kilkadziesiąt osób, ale poczekamy. To poczekamy, powiemy w połowie, no. Tak, mamy pomysł, niespodziankę, z którą się podzielimy później. Ja to sobie tak Michała troszkę przystopowałem, bo liczę na to, że troszkę więcej ludzi tutaj będzie Rozumiem. i wtedy do większości to dotrze. Ewentualnie możemy parę razy o tym wspomnieć, więc... Tak jest. Ale jeszcze chwilę zaczekajmy. Ja tak, żeby troszkę wprowadzić tutaj tą rozmowę. Jesteśmy nad rzeką Elbląg, niedaleko Elbląga. Nie no, w Elblągu. W Elblągu, to jest Elbląg? Tak, obrzeże, ale Elbląg. Obrzeża Elbląga. Nie wiem, czy to widać, czy nie. Tam za mną jest S7, Tu. a tutaj po tej stronie, co Michał teraz pokazuje, jest most kolejowy i co jakiś czas tutaj przejeżdżają pociągi, więc jestem tak otoczony tutaj z jednej strony bardzo ruchliwą trasą, a z drugiej strony jest linia kolejowa. Nawet jakieś tutaj widziałem Intercity pociągi jeżdżą, więc to chyba nie jest jakaś taka malutka linia. Przede mną rzeka Elbląg. Normalnie rzeka płynie w lewą stronę, czyli do miasta, przez miasto, tak? Tam przez miasto do zalewu. i do Zalewu Wiślanego. Z tamtej strony jest Dróżno, ale dzisiaj woda Postanowiła płynie zrobić w psikusa drugą i- stronę. Nie wiem, pewnie widzicie jakieś patyczki na wodzie i one płyną właśnie od morza. Od zalewu w stronę Dróżna. Tak. Poczekaj, przeczytam komentarze. Michał Pycho, widać i słychać pozdrowienia z Rawicza. Krzysiek Ma, dzień dobry, wszystko działa. Piotr Ingielewicz, widać, słychać, witam, widać i słychać. Harry, pozdrowionka z Poznania. Pozdrawiam Poznań, będziemy za tydzień. Piotr Ostrowski, witam. Remigiusz Ksepka Fishing, ważne, że nad wodą. Jasne, że tak. Paweł Rudziński, witam, super, że jesteście. Przemysław Tomala, jak nie biorą, to najlepiej się sprawdza błysk saperski. Oczywiście żartuję. Asi Profi, siema. Sebastian Skrzypczak, cześć. Adam, akurat siedzę właśnie na Odrze w Opolu i od godziny 0. No my tak od 2. No to nie czuję się osamotniony. Chociaż marne pocieszenie. Jak możecie, to kliknijcie łapkę w górę, to zawsze ten live dojdzie do większej ilości osób. A my będziemy wdzięczni. No jak macie jakieś pomysły, to piszcie. No. Tak to wygląda. Tak, wczoraj była premiera nowych produktów Prestona. Więc jeśli macie pytania, czy ja wszystkie widziałem,
Tu się pytają, czy o Rybomanii mówiłem i czy będziemy na Rybomanii. Tak, A, no to będziemy na dawaj, Rybomanii, Michał, no. piątek, sobota, niedziela na stanowisku Munfin. Tam jakaś będzie strefa Munfin i przyjaciele i my tam na tej strefie będziemy. I to nie tylko ja z Michałem, ale będzie Tak. jeszcze też Marcin Cichosz. Marcin Cichosz, Krzysiek Ścigaczewski i Marcin Moczewski. Tak, więc... Nie to- wszyscy będą 3 dni, no 3 dni będzie Adam i Marcin, a ja będę 2 dni, Krzysiek 1 dzień, Marcin 2 dni. Ale zapraszamy, piątek, sobota, niedziela. Kapelusz sztos i nareszcie pokrowiec na krzesło. No tak właśnie się zastanawiałem, jak będzie odebrany ten pokrowiec na fotel, bo to bardzo przydatny gadżet. Pasuje do większości foteli wędkarskich, więc jak ktoś łowi z fotela, to sobie i musi ten fotel gdzieś zanieść, bo to jak dojeżdża się nad samą wodę, to jeszcze problemu nie ma, ale jak trzeba ten fotel gdzieś zanieść, no to wyobrażam sobie, że z taką torbą będzie dużo wygodniej. Bartłomiej Sokołowski pyta, czy pan Adam doi leszcze. Słuchajcie, Kurde, ja my, nawet krowy nie umiem wydoić, a co dopiero leszcza, no to... my mieliśmy takie ambitne plany teraz na ten początek tego, nie wiem jak to nazwać, na Nowego końcówkę roku. lutego, nowego roku i tak dalej. Ale ja wczoraj sobie zrobiłem objazd po okolicznych wodach, no to wszystko jest zamarznięte, nie? Nogat pod wodą i te inne rzeczy pod wodą. Pod lodem. Pod lodem. No jest masa jeszcze lodu na wodzie. No tutaj też, ja pamiętam jak jechałem 7, kurczę nie wiem, w piątek chyba, to tu normalnie był lód, nie? Także, Jedzie mały pociąg. Mały taki jeden. no chcę pokazać. I tak co jakiś czas. A tam co? Tam chyba coś wędkarze. Może coś będą świrować. No dzisiaj żeśmy nad wodą też mieli spotkanie tam z ludźmi, ale to nie byli wędkarze. Czekaj. Przemek Fisik. Dwójka zakochanych była Tak. w samochodzie. Przemek Fisik na jakim stanowisku? Na stanowisku Munfin, sklepu Munfin. Tak. Aż Profi pyta, może pochodzicie za zimowymi kleniami, czy wy bardziej zasiadka? Kurczę, ja myślałem o tych kleniach i tak dalej, ale myślę, że nie wiem, Preston chyba nie jest na tyle kojarzony z takim mówieniem, tak mi się wydaje. Rozmawialiśmy na ten temat, nie? Że chyba jednak ta społeczność jest bardziej feederowa. No można i z Federem próbować jakoś tam gdzieś zapolować na te pojedyncze klenie duże, ale ja nie mam aż takiego doświadczenia, więc też za bardzo nie chciałem się wymądrzać w czymś, co tam są lepsi ode mnie w tym temacie, więc To jest kolejny. o, to już To IC. to już jest Intercity. No i głośno Muszę wam jest, powiedzieć, no. że ten pociąg jedzie i ja czuję tutaj, jak to wszystko, naprawdę, ja czuję, jak to wszystko chodzi. Patryk Napiórkowski, witam panie Adamie. Czy sito od Pressona do pojemników 2, 3, 4 pint można używać do przepuszczania ochotki? Chodzi o to całkowicie plastikowe, takie bez siateczki, No tak? no. Chyba można, chociaż ja jeszcze mam ze starych jakichś tam zapasów metalowe sitko, ale myślę, że przejdzie przez to sitko ochotka. To ono pasuje. Paweł Rudziński napisał, że to Kościuszko jechał. Kurde, jacy ludzie zorientowani są. Sapro King, cześć Adam. Czy nowości Pressona będą dostępne na Rybomanii? Pozdrawiam. Adam pewnie nie wie, ja też nie wiem, ale wydaje mi się, że nie. Znaczy, że te teraz zaprezentowane raczej nie. Tak mi się To wydaje. też pewnie jeszcze zależy co. No. Tak, zależy co, no. Zależy co. Ja myślę, Ja że pogadam jak z Adamem, macie- to ubierze bluzę i kapelusz. Tak, bo ja tam jedną bluzę już widziałem, nawet mam, kapelusz mam. Nie no, kapelusza to chyba mnie nie namówisz na razie. Musiałoby być naprawdę gorąco, żebym zaczął w nim chodzić. No tam 11 stopni dopowiadałem ci 12, więc i słoneczko. No ale nie w budynku. Nie, no myślę, słuchajcie, jeśli chcielibyście wiedzieć, kiedy mniej więcej spodziewać się nowości, to myślę, że to jest dobre pytanie do sklepów wędkarskich. Tak mi się wydaje, że sklepy wędkarskie jakoś tam Mają informacje. lepszy mają kontakt z tym działem, który zajmuje się wysyłką tych towarów. Myślę, że dobre sklepy będą miały troszkę lepsze informacje od nas. Ale myślę, że standardowo na nauczenie tym, co było rok temu, no to zazwyczaj produktów się można spodziewać, nie wiem, około 1,5 miesiąca, 2 miesięcy po premierze.
Tak bezpiecznie wolimy Tak, to jest tak, powiedzieć, to jest tak żeby bezpiecznie. nie- Zdarza się oczywiście, że są, nie wiem, 2-3 tygodnie po jakieś pojedyncze rzeczy, ale bezpiecznie 2 miesiące, 1,5 miesiąca. Remigiusz Skrzypka Fishing. Też czekam, aż lód zejdzie na moich łowiskach. No, No, mam nadzieję, że na Mazowszu to ja bym chyba nie miał gdzie nagrać filmu. mam nadzieję, Dlatego do Michała przyjechałem. że po rybomanii zejdzie ten lód już wszędzie. Micho Pycho. Panie Adamie, mam nadzieję, że ten zarost tylko jako ochrona przed zimnem. No zobaczymy, jak to wyjdzie z tym zarostem. Na razie jakoś go staram się ogarniać. Nawet mam szczotkę do brody, żeby jakoś tam to wyglądało. Co jakiś czas sobie ją skracam, bo mi się strasznie taka kręcona robi. Więc żeby taki mniej kloszardowo wyglądać, to staram się ją troszkę przygalać. Ale zobaczymy, jak długo wytrzymam. Jak długo moja żona wytrzyma, bo to jest dla mnie najważniejsze. Harry, odwiedzę w niedzielę, robimy tam sobie zjazd klasowy techniką rybackiego. O, to- Zapraszamy. No zapraszamy, to będzie grubo. To raczej chyba przed zjazdem trzeba nas odwiedzić. Kuna Dyro Dyrektor. Przewidywana cena torby do absoluta. Ja tak na poczekaniu nie wiem, nie powiem. Ty wiesz? Nie. Nie, niestety na poczekaniu nie powiem. Jeżeli bardzo chcesz mieć taką informację, to napisz albo do mnie na Facebooka, albo do Adama, albo na maila prestoninnovationspoland@gmail.com, żebym po prostu nie zapomniał tego pytania i na pewno odpiszę. Bo tak to możemy skończyć dzisiaj to łowienie i może niestety to wylecieć z głowy. Wiesz co, ja mogę zerknąć, bo ja nie wiem, czy ja mailem jakieś informacje niosłem. Zobaczę, jak mamy na to... Dobra, spoko, to możesz ryby zobaczyć. Ty szukaj komentarza, a ja może uda mi się... RGL pyta, Adam, czy lubisz hot dogi z łowiska Jegiel? Jeszcze raz, czy co lubię? Czy lubisz hot dogi z łowiska Jegiel? A ja nigdy nie jadłem na łowisku Jegiel hot dogu. A Jegiel to my tam byliśmy, nie? Co to jest? No, to fajne łowisko jest. Co to jest? No tam, gdzie powstał film ABC Method A to jest Feather Jegiel. i na Jeglu jeszcze dystansowe łowienie pod Tak. wyspą było. 2 filmy są na kanale z Jegla, więc bardzo fajne łowisko. Dawno nie byliśmy. Dobra, Adam szuka. Mamy komentarze, ale mamy już ponad 100 widzów, więc myślę, że już możemy Dawaj. pierwszy raz jakby coś tam napomknąć. Słuchajcie, mamy taki plan już, ja planowałem to już w zeszłym roku, ale tak jakoś, nie wiem, nie było miejsca dobrego i było co innego do roboty, ale chcemy jutro dla Was odpalić live'a, który będzie trwał, no myślę, takie 6-7 godzin. Taki cały dzień jakby łowienia. I możecie napisać, co o tym myślicie. Czy jesteście zainteresowani? Ja myślę, że odpalimy go, nie wiem, między 7 a 8 i między 13 a 14 po prostu go skończymy. I taki cały dzień łowienia od A do Z z rozkładaniem, z gruntowaniem, z nęceniem. Może uda się coś złowić, może nie, no bo przecież to są tylko ryby. I dla zainteresowanych będziemy na rzece Elbląg w mieście, więc jak ktoś tam będzie chciał podejść na 3 słowa, zbić piątkę i tak dalej, to oczywiście serdecznie zapraszamy, nie? Tylko jest jutro tłusty czwartek. Więc się zaopatrzcie w pączki, bo my się na pewno zaopatrzymy w jakieś. Ale ty mówisz do tych, co mają tu przyjść, żeby z pączkami przyjść? Nie, ci co będą oglądać. No właśnie, kurde, bo Nie. tak to nie. Słuchajcie, sprawdziłem i torba pokazuje mi, że sugerowana cena detaliczna to jest około 90 euro. To trzeba będzie sobie to... 360 zł, tak? Tak? Niecałe 400. Tak? No więcej. 9 razy 4 to jest... A nie, mniej. Dobrze mówisz. Niecałe, myślę, że do 400 zł nie przekroczy, jak będą jakieś tam... Szukajcie, bo to upusty. macie w tych sklepach minus 20, minus 15% często gęsto, więc... Tomasz Szuflik napisał, młodniejesz, kontakt z naturą odmładza. Ojejku, bardzo dziękuję, chociaż nie wiem, czy tak do końca jest, ale dziękuję. MT Spinning, witam serdecznie. I jak efekty? Na razie Emocje jak na ryba. powoli. Mamy dużo czasu na gadanie. Z Bizus, pozdrowienia z Zabrza. Może w tym roku Ci się uda połowić i nagrać coś na DD. No, czekam na... Bo to Adam chyba pisze, Z więc Bizus. Adam, dawaj info, a my w blokach startowych, jak widzisz, gotowi. już stoimy, czekamy. My gotowi. Karol Makow, witam panowie. Tak, ta torba myślę, że to będzie petarda. Tego brakowało na rynku.
Kolsonek. Warto próbować na metodę teraz, czy za wcześnie? To myślę, że zależy gdzie, nie? Tak, czekaj, ja zarzucę, bo ja tak się nie mogę skupić, jak muszę parę rzeczy naraz robić. Przepraszam, że tak trochę przerwałem myślenie i gadanie, bo łowię na dwie wędki. Jedną mam, jak widzieliście, zarzucam spod siebie, tutaj blisko, z 7 metrów od brzegu, a drugą zarzucam zza ucha. I wolałbym się nie pomylić. Dlatego na jednej wędce mam żółtą szczytówkę, na tej dalszej mam czerwoną, więc muszę to sprawdzić, żeby jakiegoś babola przy zarzucie nie zrobić. My tu jeszcze z rana, bo to pewnie i tak w kadr wejdzie, zobaczcie. Cały worek święcia zbieraliśmy. Znaczy my, Dobra, a ja jak jakie kręciłem, tam, Adam zbierał. bo tam pytanie było, ja coś przerwałem. Warto próbować na metodę teraz, czy za wcześnie? Warto. Jeżeli ktoś ma łowisko, w którym wie, że są ryby, To podstawa. nie, no tak, ale Wiem, żeby to śmieję nie się. było takie jakieś, że tam tych rybek coś tam pływa bo różne te łowiska są, to na pewno warto. No ja kiedyś lata temu słyszałem, że karpie to zaczynają żerowanie, jak jest tam 8 stopni. No ale Ja teraz widziałem Widziałem masę podlodowych w ogóle karpi. tak, no ludzie łowią karpie z lodu. Ja pamiętam takie lata, jak sam łowiłem na metodę, czy nałowiłem na tyczkę karpie. Miałem niedaleko takie łowisko koło Kobyłki, łowisko osów. Teraz już tego łowiska tam niestety nie ma. Ja byłem tam regularnym gościem na tym łowisku. Ważne było, żeby łowisko nie było zamarznięte. I ważne było to, żeby te ryby namierzyć, bo to nie było tak, że te ryby, powiedzmy tak jak latem, te karpie były na całym stawie, tylko trzeba było znaleźć, myślę, troszkę głębsze miejsce, gdzie tych ryb jest więcej. I co było ważne podczas takiego łowienia, wtedy jak ja łowiłem na tą metodę zimą, i to naprawdę i w styczniu łowiłem, i w grudniu, i w lutym, i w marcu, w takich typowo zimowych miesiącach, no to wiadomo, też nie była taka orka, że zarzut i zabierało kija, ale kilka zawsze karpi się dziennie udało złowić. I z takich bardzo ważnych rzeczy to było znaleźć miejsce, gdzie te ryby są, czyli jakieś takie głębsze miejsce, powiedzmy najgłębsze miejsce w stawie. To jest po pierwsze. Po drugie, dobrze, żeby to miejsce było takie, żeby tam operowało słońce, żeby to nie było tak, że to głębokie miejsce jest gdzieś przy brzegu i ono znajduje się długo w cieniu. Ważne, żeby w tym miejscu operowało słońce jak najdłużej się da. Bardzo ważny był bardzo malutki podajnik. Najmniejsze podajniki, jakie macie, to warto na takie coś zastosować. Nieduża przynęta i cierpliwość. To bez żadnego nęcenia raczej, tylko jak już się namierzyło to miejsce, gdzie te ryby tam się kręciły, to trzeba było zarzucić zestaw i po prostu czekać. Nieraz nawet i zarzucić i pół godziny tego zestawu nie wyciągać. Obserwować też, co się dzieje ze szczytówką. I Tu tyle. zobaczcie, że jeszcze ten lód gdzieś tam schodzi. A, płynie tam taka No, kra. kra malutka. Seweryn Stachura. Siemanko panowie połamaniaki, jak gdzie łowicie? Rzeka Elbląg. Wojciech Schorek, co się pytałem o tego live'a. Ciekawe, z chęcią. Dalej, Kuna Dyrektor, dobry pomysł. Karol Makow, tak świetny pomysł. Remigiusz Ksepka Fishing, możecie lecieć nawet 24 godziny. Łomatko, łomatko. Kurde, to na, nie wiem, na 50 000 subów zrobimy takiego live'a. No to wtedy będziemy musieli trochę inny kosz zastosować, bo zamiast trudno, siedziska trzeba no. będzie deskę klozetową postawić, nie? No mi, że się prześpimy, no zobaczymy. Tomasz Szuflik, jak najbardziej miło się ogląda Adama. Marwo, dobry pomysł, bo mam wolne. Kuna Dyrektor, dzięki za info. MT Spinning, coś może na temat nowych zanęt. Kurczę, nie mamy chyba tu przy sobie nic nie, ale Nie mamy, na ale Sonobajcie jest. już jest film? Tak. Jest. Także ja się nie będę powtarzał o tych zanętach, więc ja nie miałem szans, żeby je wrzucić do wody Dokładnie, jeszcze ich tak i na rybach sprawdzić, więc testowaliśmy. nie chcę się mądrzyć, czy jakie one tam są. Opowiedziałem na filmie takie suche fakty, no bo tą zanętę w postaci suchej, nawet jej nie namoczyłem, więc trudno mi cokolwiek powiedzieć, jaką ona ma konsystencję, jak klei i tak dalej, jak ona też i pachnie i pracuje po tym, jak dostanie wody. No ale tam takie trochę suchych faktów na temat
tej całej serii zanęt powiedziałem na kanale Sonubikes Polska. A myślę, że w ciągu roku to przetestujemy na pewno wszystkie. Wszystkie w wodzie się znajdą. Krzysztof Turek, super temat, akurat na czas pracy zdalnej. Kuno dyrektor, euro w dół idzie. No będzie taniej. Paweł No Rudziński. tak! Cholera, ale ja mam płacone w euro. No ja też. Paweł Rudziński, u nas w Mazowieckim to tylko kanał na Kobiałce od mostu, od Banana, tylko że tam jest chyba jaz i raczej według przepisów nie bardzo można. Ja wiem, czy tam jest jaz? Ja nie wiem. Nie, tam chyba po prostu rzeczka wpływa, tak mi się wydaje. Chociaż nie wiem. Seweryn Stachura, o jakiej torbie mówicie? Mowa panowie, możecie pokazać? Nie możemy, ale odpal sobie wczorajszy film z nowościami i tam jest ta torba pokazana. Tak, nie możemy pokazać, nie mamy bo jej po prostu nie fizycznie. mamy tej torby. A to jest torba, która służy do transportu i przechowywania foteli wędkarskich. Takiej torby w ofercie Prestona nie było. W ogóle takich toreb na rynku ja tak Też z tego co kojarzę, to nie ma tego typu toreb. Przynajmniej nie jest ich zbyt dużo w ofercie, więc jak ktoś używa fotela wędkarskiego, no to myślę, że to będzie fajna propozycja. Z Bizus, jak połowie to dam znać, ponoć to nasza słona woda lekko przemarzła. Adam. Karol Makow, nie wiem czy było, ale czy będziecie na rybomanii panowie? Tak, będziemy, piątek, sobota, niedziela, stanowisko sklepu Munfin. Oprócz nas jeszcze będzie Marcin Cichosz i Krzysiek Ścigaczewski i Marcin Olszewski. Tak. Będzie też ekipa z Foxa, będzie ekipa z Matrixa i będą też jeszcze różne ekipy. Z góru pewnie. Z góru będą, tak. Tam tak myślę, że będzie spore. Ja nie wiem, jak to stanowisko będzie wyglądać, ale domyślam się, że będzie raczej spore. No bo to pół hali jest chyba. No, jak na Munfina, to myślę, że tam spokojnie pół hali może być. Tak, szerokim strumieniem będą szli. Marbo, jak spisuje się ten stoper? Kupiłem go, ale jeszcze nie sprawdzałem w boju. Stoper jest bardzo wygodny. Pewnie widać tutaj, jak ja go używam. Stoper jest bardzo wygodny. Ja go bardzo lubię właśnie stosować na stanowisku. Można go tak umiejscowić, że nie brudzi się zanętą, bo ten stoper taki, który do tej pory używałem, leżał gdzieś tutaj koło zanęty, no to on był bardziej narażony na jakieś tam zanieczyszczenia. Tak jak tutaj trzymam, to też nieraz mi się zdarzy, że jak coś biorę tu z koszyczka, że się sypnie i bardzo często na tej nóżce trzymam, ale tutaj w czasie łowienia, znaczy zacząłem tak, że federar miałem tu na górze i później go przesuwałem na dół, dlatego na początku stoper umieściłem tu, ale teraz chyba nawet dzięki za podpowiedź taką, bo ja jak konio, ja lubię po tej stronie mieć stoper, więc jest bardzo wygodny, tak jak widać, to nie jest oryginalny uchwyt od stopera, bo ten stoper jest w zestawie, on jest wyciągany z taką kosteczką, no tradycyjną do Prestona, z takim specjalnym uchwytem na nogę. To jest jeszcze uchylne, więc można sobie ustawić tak jak komu pasuje, pod jakim kątem komu pasuje. No zwykły taki prosty stoper powiedzmy, włącz, wyłącz, jaka jest godzina, która jest godzina i tyle. Natomiast no jest fajny, no bo jest w miejscu, nie trzeba go gdzieś tam w ręku trzymać, przekładać, odkładać. I jedyne co ja bardzo często jak gruntuję, to w jednej ręce trzymam wędzisko, w drugiej ręce trzymam stoper i przez tą kosteczkę tutaj to jest mi troszkę niewygodnie, jak z takim normalnym stoperem bez tego uchwytu jest troszkę wygodniej, więc taki jedyny minus jaki ja bym znalazł, a tak to jest super. Jeszcze bardzo mi nie zmógł, więc też nie jestem w stanie powiedzieć, czy jest trochę wodoodporny, czy jest bardzo wodoodporny, ale to pewnie z czasem wyjdzie. Przemyk S pisze, co robić, gdy nie biorą? Koledzy powiedzą, jak oprzesz sprawę o bufet. Michał Janiszewski pyta, czy ciepło. Ja tak trochę zmarzłem teraz, tak mi w ręce zimno, ale jest plus 6 chyba. Tylko nie spoko, no, tylko nie ma słońca, więc... No nie ma słońca, jeszcze rano to duża mgła była, Tak, jak ja ona tutaj opadała jechałem tak i- po nocy troszkę, no to kurczę były momenty, że bardzo zła ta droga była, bardzo duże zamglenie, zresztą tutaj rano przyjechaliśmy, to też to wszystko takie, Mostu to tak nie było za bardzo widać. no Sebastian Skrzypczak, kiedy jakiś film z Krzyśkiem? No, ja generalnie, szczerze mówiąc, nie wiem, bo nie planuję tak hop do przodu, ale myślę, że niedługo, no dajcie, niech ta wiosna przyjdzie, żeby tak, no to z tymi rybami już było w porządku, to pojeździmy, pokręcimy.
Myślę, że na pewno też może spodziewać się duetu Krzyśka z Adamem, także będzie ciekawie. Kolsonek, będziecie kiedyś na Nogacie w Malborku? No, dzisiaj nawet o tym gadaliśmy. Czekamy na podpowiedzi. Może jak, Do Michała można napisać. tak, jak coś znacie, albo znacie jakiś, nie wiem, chociaż dobry czas, dobry termin, żeby tam przyjechać, to piszcie śmiało. Ja myślałem coś o marcu, kwietniu, żeby tam podjechać. Tak, więc jak macie takie propozycje właśnie o tym Malborku myśleliśmy, To tak jak mówię, do mnie, albo do Adama, albo Preston Innovations Poland @gmail.com. Podsyłajcie co tam, co chcecie. jakiś kontakt, to wtedy będziemy nawet mogli zadzwonić, Tak, pogadać, tak, ustalić jakieś szczegóły. Ale fajnie by było, jakbyśmy tak się, tutaj byśmy się rozstawili, Tak. a tam krzyżacy na zamku by sobie chodzili jeszcze. To by było fajne takie ujęcia. Michał Leidgeber, witam serdecznie. Dzień dobry. Harry, polecicie jakieś feeder budżetowe 420 do 160-180 gramów wyrzutu? Chudy Blanki, akcja progresywna. No to Monster Extreme Distance. No. One są dostępne w długościach 3,60, 4,20. 3,60, 3,80, 4, 4,20 i 4,50. Dokładnie. I te najkrótsze, czyli 3,60 i 3,80 są do 150 gramów. Model 4-metrowy jest do 180, 4,20 do 200 gramów, a ten najdłuższy 4,5 metra chyba do 220 gramów. Więc z tej serii bym polecał. Nie wiem, co to jest budżetowe, no bo też taki kij, powiedzmy, mocny, dystansowy, no to on też musi mieć jakieś tam parametry. To nie może być taki byle kijek, bo Tak, jak tym, to musimy mieć z czego pociągnąć, ale z drugiej strony to też nie może być taki kij, jak się zarzuci, żeby ten kij cały czas tam machał tą szczytówką, no bo to wpływa na odległość rzutu, ale też może powodować jakieś niepożądane jakieś zaplątania o szczytówkę i tak dalej. Więc nie wiem, ile one kosztują, 500-600 zł, myślę, że to tego rzędu pieniądze, ale są kije naprawdę warte każdej złotówki. Powiększona pierwsza przelotka, przelotki takie też typowo castingowe, szczytowa przelotka antysplątaniowa, mocne szczytówki, więc fajny kij. Przemyk S. Czy w tym roku, Adamie, zamierzasz nakręcić film z Likery? Nie wiem, no nie dzwonił do mnie, to nie wiem. Nie no, żartuję, nie wiem. Ja bardzo chętnie, no ja z Li to o każdej porze dnia i nocy mogę się wybrać wszędzie. Ale na razie o tym nie dyskutowaliśmy, więc nie wiem, ale zobaczymy. Na pewno z nim się spotkam na Mistrzostwach Świata na Litwie. Krzysztof Turek. Michał, powiedz Adamowi, że rezerwacja na Jaraczewo zrobiona. Szykujemy się na Grand Prix. O, no to dobrze. Grzegorz Rewoliński. Witam, pozdrawiam z Norwegii. Co miałeś branie? Nie, tam chyba napływają takie... Ruszyła się szczytówka, więc wolałem wykonać zacięcie. Nie, ale tu płyną takie... No przynęta jest nieruszona. Akurat tutaj mam 3 ochoteczki z białym robaczkiem. Płyną wodą jakieś takie... Aha. Nie wiem, te trzciny takie... Nie wiem, czy one gdzieś tam były wmarznięte w ten lód i jak ten lód się urwał, to zabrał ze sobą, lód odpuścił i płyną takie kawałki po prostu powierzchniowo tej trzciny, czy gdzieś tam troszkę pod powierzchnią i jak zahaczą o żyłkę, no to robią takie jakieś niespodzianki. Siwy Fider. Do zobaczenia na Rybomanii. W piątek pijemy sok z gumi jagód. O, Zapraszamy. My idziemy w piątek na piechotę. z tego co pamiętamy. Tak. Marek Kowalik, czy używasz może torby Preston Hardcase Roller Safe? Jeśli tak, to czy ona spełnia Twoje oczekiwania? Nie używam. Nie używam, bo no nie używam rolek. Więc tej torby nie używam do swoich takich federowych zastosowań. To wykorzystuję taką zwykłą Supera X, to się nazywa Long, czy coś takiego, nie wiem jak to. Mam ją ze sobą gdzieś tam, nie pamiętam jak ona się nazywa. Patrzysz do tyłu, to myślę, że ktoś idzie. Nie, patrzę na torbę, bo ona tam leży. I myślałem, że może wypatrzę, jak ona się nazywa, ale to nie jest torba taka sztywna, twarda, tylko no, miękkie te ścianki ma z takiego materiału jak reszta
jak większość bagaży Supera X. Powiem dlaczego taką torbę też stosuję, a nie tego hardcase'a. Ja na ryby jeżdżę kombiakiem, nie jeżdżę busem, więc być może jakbym jeździł busem i to pakowanie by po prostu trzeba było takie klocki tam poukładać, to by było ok. Natomiast ja doceniam tą torbę, którą stosuję, no bo ona jest na tyle długa, że tam czy Federarm, czy wszystkie te metalowe takie elementy, które tutaj gdzieś tam na stanowisku mam oprócz platformy tam wchodzą, ale jak wkładam do samochodu, to ona jest, no te rogi gdzieś tam mogę sobie zgiąć, tak ona się troszkę adaptuje do tej przestrzeni, która jest w samochodzie, więc z tego powodu nie użyłam hardcase'a. A nie wiem, no na pewno jak ktoś ma drogie rolki, no to warto w takie coś zainwestować, no bo to jest zabezpieczenie, no to musiałby ktoś naprawdę po tym autem przejechać, żeby uszkodzić zawartość. Wędkarstwo rekreacyjnie, witam. Szczęśliwy wędkarze czasu nie liczą, pozdrawiam. No kurczę, dziękujemy za takie miłe słowa, bo Przemysław Krakowski, Krzysztof Turek, proszę wracać do pracy, a nie jakieś YouTube'y. Przemek, a ty gdzie ty jesteś? Chałupę wykańczaj albo tam w tych IT się zajmij czymś. Kamila Świs, w którym to miejscu się znajduje? Jest co, to jest rzeka Elbląg, pomiędzy mostem kolejowym a mostem S7. To jest wyjazd na Malbork. Nawet dokładnie mogę powiedzieć, bo to żadna tajemna meta nie jest. A po dzisiejszym to myślę, że tym bardziej. No nie zrobiliśmy dużej reklamy tego miejsca. Elwir Dziędziela. Dzień dobry panowie, zapełnia się powoli kalendarz startów, szykuje się na zapisy na eliminację Sensasa na Jeleniu. Powodzenia. Tak, trzymamy kciuki za losowanie głównie. Marbo, Adam, jakie używasz żyłki? Szukam do metod feeder. Feeder. No to właśnie poszukiwania zostały zakończone. Proszę sobie zapisać. Sinking Feeder Mono Prestona 0,23 mm. Taka żyłeczka. Ja na kołowrotkach to tak z rozsądku je przewijam, ale już niektóre mam na 3 lata nawinięte i działają i to nie jest taka żyłka, że po sezonie ją Tak. w rękach można urywać, tylko się trzyma, więc żyłka jest petarda. Kamil z Zamiatała. Cześć Adaś, kiedy jakiś materiał z Małopolski? Cześć, no nie wiem, a coś podpowiesz, gdzie, co, jak? To śmiało. Tak jak podkreślamy 100 razy, jak coś macie ciekawego albo chcecie gdzieś nas zobaczyć, to po prostu piszcie. Tak, odzywajcie się, no wiele razy gdzieś jeździliśmy na jakieś filmy wiele dzięki razy, temu, że że ktoś się odezwał. tak, dostaliśmy od kogoś informację, zapraszam, słuchaj, jest fajne, nie wiem, jezioro, czy jakaś Jezioro, tam rzeka. rzeka, przyjeżdżaj i jesteśmy otwarci na takie propozycje, więc jeżeli Kamilu masz jakąś taką miejscówkę, to śmiało. Z tym, że też bardzo bym prosił, kurczę, może to jest dobry temat, żeby o tym wspomnieć. Bardzo chętnie Was odwiedzimy, natomiast też bardzo prosimy, żeby to nie było tak, żebyście nas, nie wiem, nie chcę powiedzieć wsadzili na minę, ale jak już to, żebyśmy przyjechali w takim okresie, gdzie jest jakaś szansa na tą rybę, no, żeby trochę tej szansy było. No. Tak. No nie mówimy o tym, żeby się nam nęcili przez 2 tygodnie, ale żeby Ale to chociaż przez był tydzień, dobry. nie, żartuję. Ale przez tydzień odezwijcie się, to zanęty wyślemy Worek ziarna. i tylko sypać. Dawokin. Czy torba nowa feederowa pasuje do Kuzo? Ja nie wiem. Ja też nie wiem. Ale Kuzo jest mniejsza od Absoluta, więc... Wiesz co, ja nie wiem jak to najnowsze Kuzo, ale bo ona została, powiedzmy tak oryginalnie skrojona na fotel Prestona Absolute Feeder Chair. No to jest obszerny, duży fotel, więc jak tam ten duży fotel wchodzi, to myślę, że no nie wiem, Powinno wejść, trudno jest mi no. znaleźć fotel, który by tam nie wszedł. Wędkarstwo Maciej Potrawiak. Cześć wszystkim. Witamy. Dzień dobry. Jami44. Pozdrowienia od Szambiarza. W niedzielę pierwsze zawody feederowe, a lód jeszcze zalega na stawie. Szambiarz się rozśmieszył. No nie spodziewałem się, ale bardzo miło.
Pozdrawiamy i życzymy, żeby jak najszybciej ten lód zszedł Wam i sobie też. Rafał Ulubieniec, witam. Czy myślicie o relacji z Mistrzostw Świata z Lichty? Pozdrawiam. Słuchaj, generalnie myślimy, ale czy to pójdzie w prawo, czy to w lewo, to się okaże. Myślę, że tam niedługo, a jak się okaże, to na Facebooku damy znać. Ja myślę, że ja zabiorę swoją tą pseudokamerkę. No tak, to ja myślę, jakiś taki myślę, vlogowy temat coś tam spróbuję przygotować. Nie wiem, czy mi się uda z samych zawodów, ale może na treningach, może nie wiem, chłopaków z drużyny namówię, żeby parę słów powiedzieli. Ale mogę zdradzić, że istnieje jakaś szansa, że też ja tam będę. A wtedy jak ja bym tam był, no to oczekujcie 5 live'ów w ciągu tygodnia i tak dalej. O matko, tak, jasne. No ale wtedy ja będę musiał gadać, to mnie będą musieli słuchać. No dobra. Wędkarstwo Maciej Potrawiak. Jakie zapachy w marcu do Fidera? O Jezu, ile to pytań. Ja bardzo lubię kolendrę. Dla mnie to jest taki bardzo uniwersalny zapach, więc jeżeli gdzieś tam próbuję z jakimś zapachem, to z kolendrą nawet mam ze sobą. A tam też czasami banana dodaje, żeby na słodko było. Nie, banana to dodaję sobie do brzucha. Michał Leidgeber. Torba do tas stanowiskowych rewelacyjna. Dzięki za podpowiedź na wcześniejszym live. Pozdrawiam. Pozdrawiamy. Robert Papuziński. Pozdrawiam. Pozdrawiam. Michał Koreń. Cześć, dopiero dołączyłem. Pozdrawiam Adama Michała. Czy odpowiedź padła na pytanie z tytułu live'a? Nie, dalej czekamy na odpowiedź od Was, co zrobić, gdy nie biorą. Jeszcze nikt się nie wychylił. Tak, nawet żadna ryba się nie Nie chcę wychyliła. nam zdradzić tego patentu. Ale tu jeszcze tylko mogę wtrącić. Jeżeli jest tutaj ktoś miejscowy z okolic Elbląga albo z Elbląga i ma jakiekolwiek informacje odnośnie rzeki Elbląg, czy ktoś tam cokolwiek łowił po zejściu lodu, to dajcie znaka. To może nam coś podpowiecie delikatnie na jutro. Czy to jutro też tak się bardziej szykować, że nie wiem, przygotować 30 pączków i po prostu je zjeść i pojechać do domu? Stary, jak ja Ci zjem nad wodą 15 pączków, to ja do domu nie dojadę. No to wtedy będzie to 24 godziny. No ale to będziesz miał live'a ze śpiącym Niemcem. Marek Kowalik, czy będzie można Pana zobaczyć w tym roku na Grand Prix Polski Fider we Wrocławiu? No to koniec sezonu, ja mam nadzieję, że dotrwam, więc planuję, tak. Michał Koreń, do zobaczenia na Rybomanii. Do Do zobaczenia. zobaczyska. Tomasz Urbańczyk, cześć Adam, cześć Michał. Siema. Ja jeszcze tak, a propos, jesteśmy rybomani, więc jeżeli będziecie na rybomanii, zapraszamy na stanowisko Munfin i Przyjaciele, tam będziemy i podchodźcie. Nawet przedstawcie się, bo no my się tak znamy, gdzieś tam Michał czyta nazwiska, ja wiele z Waszych nazwisk, czy tych powiedzmy Powtarza ników się, internetowych się powtarza, ja kojarzę, natomiast no, wielu z Was z twarzy nie kojarzę, więc jak będziecie, to przyjdźcie, przybić piątkę, pogadamy. Jasne. No, siwy przyjdzie z sokiem z gumi jagód. Siwego to poznam, nawet bez soku. Przemysław Tomtala, to ja kolejny raz zapraszam. Jezioro Moczydło, Osiecznica, województwo lubuskie. Przemku, napisz to do mnie, albo do Adama, albo na prestoninnovationspoland@gmail.com. Bo tak po live'ie to ja gwarantuję wszystkim, Ale że bym małpę odstawił. to mi wyjdzie Nie, to jest z dobre. głowy. Cześć, żebym ja tutaj Ci... A chociaż będzie dużo śmiechu. Muszę się skupiać, to co powiedziałem, bo jedną wędkę mam do zarzucania dalej, a drugą bliżej, żeby nie było tak, że za ucha zarzuca, a poleci tutaj pod brzeg. Dawokin, a miałem dzisiaj jechać na rybki w te rejony, nie udało się, poznałbym taką osobistość. Ale z rybkami nie masz czego żałować póki co. Karol Włodarczyk, witam, pozdrawiam. Czy w tym roku zamierzasz może odwiedzić Rawę Mazowiecką lub Zalew Sulejowski? Tak! O Zalew Sulejowski to ja będę Adama cisnął, a Rawa, mamy film z Rawy, ale Adam pewnie tam będzie. Nie, ja będę na Rawie dosyć często, bo w tym roku na Rawie są Mistrzostwa Polski, więc Dokładnie mówiłeś. opłaty mam już zrobione, już nawet pierwszy wyjazd na Rawę zaliczony, już nawet pierwszego leszcza w tym roku złowiłem na Rawie, więc powoli, ale będę jeździł na Rawę.
MT Spinning, przyjedźcie na Zalew Sulejowski, można dobrze połowić wiosną, piękne liny i grube leszcze i to nie ładne betony, tylko początek zalewu. Czyli czekamy na prywatną wiadomość. Czekamy na Z prywatną informa- wiadomość od MT Spinning. No, wiosna? Bo No tam to to zimą, oczywiście. nie? Bardziej. No to betony, no to Betony zimą, zimą, nie? nie? Ale to ma sens, no bo wiadomo, w zbiornikach wiosną, no to te płytkie miejsca są super, no bo te ryby wypływają z tej głębiny, tam gdzieś poszukać sobie pierwszych żyjątek, które się pojawiają, tam się robi cieplej, więc jak najbardziej, bardzo chętnie. Bartek Zaleski, witam serdecznie. Jak długo jeszcze będziecie wędkować, bo wpadłbym się przywitać. Bartku, kiedy to jest za 15-12? No zależy dużo od ryb generalnie, ale no kurczę, nie wiem, no 14-15 pewnie będziemy jeszcze, nie? Tak się będziemy pewnie zwijać, 14 14-15. będziemy. 14 będziemy, a 15 możemy już być koło auta. Tak, bo co ja się się długo wydarzy. zwijam i jeszcze muszę tu z kapcia przejść Tak, i jeszcze tak. te śmieci zanieść. Ale jutro jesteśmy dostępni od samego rana na rzece Elbląg w mieście. Na Starym Mieście, także zapraszamy. Tak, jutro na Starym Mieście? Tak, To tak. tam Tylko że będziemy? po drugiej stronie Starego Miasta. A tam byliśmy wcześniej, czy nie? No byliśmy, tylko że zrobimy jeszcze kapkę dalej. Tam Aha. w tym lesie się schowamy trochę. Bo tam nie będziemy, gdzie byliśmy ostatnio, bo tam remontują i trochę uwalą tam głośno. Dejmu, witam. Czy łowicie na metody, czy na feeder? Na klasyczny feeder. Na klasyka, tak. Znaczy łowimy, no to może za mocne słowo, no zarzucamy wędkę. Paweł Rudziński, Adam, czy startujesz w tym roku na feeder Robinson? Zamierzam, zobaczymy co wyjdzie. No zamierzam na Brody pojechać na pierwsze zawody i zależnie co tam się uda na tych Brodach wywalczyć, no to będę dalej podejmował decyzję, czy biorę dalej udział w tym cyklu, czy nie, bo tak naprawdę to nie mam zbyt wielu szans, żeby tam wystartować w wielu eliminacjach, więc będę celował w 3 eliminacje i mam nadzieję, że te 3 wystarczą. No ale czas pokaże, jak to mówił klasyk. Robert Papuziński, spróbujcie łowić na pączki. No, jutro myślę, spróbujemy. No ciasto to ciasto, nie? O, to jest dobry jutro pomysł. Myślę, że to można zrobić jutro. Michał, ty ten sok z gumi jagód to chyba już jakiś przyjąłeś. Gdzie go masz? Zimno się zrobiło. Chłodno, no. Artur Tołoczko, witam, cześć wszystkim, powodzenia chłopaki. Dziękujemy. Dziękujemy. Michał Koreń, czy Adam o tej porze roku domaczasz zanętę wcześniej, czy nad wodą? Na początku łowienia przygotowujesz mieszankę bardziej mokrą, czy suchą? Ja ogólnie jestem zwolennikiem przygotowywania zanęty wcześniej, więc jak, nie wiem, no, na kanale żerańskim na przykład łowię, no to dzień wcześniej wieczorem sobie przygotowuję zanętę, wszystko pakuję do auta i nad wodę nawet wiaderek nie zabieram, po prostu mam tylko takie mieszalniki, w które wrzucam zanętę już wcześniej przygotowaną, ewentualnie trzeba ją przeważnie dowilżyć, ale już nad wodą nie przecieram, nic z nią nie robię, jedynie, tak jak Jezu, mówię, znowu. no mam pojemnik taki główny, w którym jest przeważnie właśnie taka niedomoczona zanęta, tak jak tutaj, no taka jest, widać, mogę zrobić z niej kuleczkę, oj, i ona puszcza, więc to nie jest bardzo mokra zanęta, nawet bym powiedział, jest bardzo sucha, ale już do łowienia to przygotowuję taką zanętę bardziej mokrą, czyli ja zawsze nad wodą mam 2 pojemniki. Zresztą to widać po kolorze, widać po spoistości. Tej zanęty już tak, już jak będę ją rozwalał, to już jakieś tam grudki się robią. Więc przeważnie mam zanętę taką troszkę niedomoczoną, bo z taką zanętą mogę zrobić wszystko. Dodam wody, jest bardziej mokra, daję suchą, to ona wybucha gdzieś tam na dnie, więc w ten sposób. Przemysław Widbrot napisał, witam, ostatnio w centrum Elbląga sprawdziła się kukurydza. Pozdro i do zobaczenia w Poznaniu. Masz? Mam kukurydzę Okej. oczywiście. Przemysław Tomtala, napiszę na pewno i przypomnę na rybomanii. Dobrze, Śmiało. super. Faza Enjoyer 311, bez podsypki nie ma rybki. MT Spinning, ok, napiszę, wyślę pineskę. Super, dzięki bardzo. Dzięki. Michał Koreń, czy możecie mniej więcej opowiedzieć, jaka taktyka dzisiaj, towar przynęta koszyki? Kurczę, możemy, no ale ta taktyka to nie, Tak, nie wiem, no czy
to ma sens. Nie no, mogę opowiedzieć oczywiście, tylko tak jakby nie będzie to poparte, czy to jest dobre, czy złe, znaczy czy to jest dobre, bo ja dzisiaj brania nie miałem. No nic chyba, że się- na koniec przemowy wyciągniesz 1,5-kilowego leszcza. Tak, ale to, co ktoś zapytał tutaj mnie o łowienie na metodę, to o tej porze roku wybranie odpowiedniego łowiska to jest klucz. No to jest naprawdę jedna z najważniejszych rzeczy, żeby skutecznie łowić ryby. No można, nie wiem, no sypać dolary tym rybom, czy złotem je tam nęcić, a jak ich tam nie ma, to po prostu się nic nie złowi. I ja mam wrażenie, że tutaj tych ryb po prostu nie ma. No one gdzieś tam grupują się. Tutaj się wtrącę, zwalę winę trochę na siebie, no bo to jakby ja to miejsce wybrałem na dzisiejsze łowienie, ponieważ po prostu kiedyś tutaj byłem i kiedyś o tej porze roku, jak było zimno, te ryby łowiłem i one tutaj były, więc wydawało mi się, że być może tutaj się jakoś gromadzą, bo jest tu trochę głębiej. Jest, no to jest wyraźny dołek. Ja mogę to miejsce tutaj opisać, Tak. jak mamy na to troszkę czasu. Ja nie Mamy, no, wiem. myślę, że tak. No. Mamy 45 minut live'a, planowałem co prawda krócej, ale Michał, się gadka słuchaj, klei, to więc- nie to, że to jest twoja wina, no bo to nie zarzucając wędki, no nie byłeś w stanie tego sprawdzić. Ja powiem tak może na przykładzie kanału żerańskiego. Kanał żerański w miejscowości Nieporęt, to odkąd pamiętam, to było takie zimowisko ryb. Tam zawsze jesienią się przyjeżdżało na ryby i przeważnie się łowiło dużo ryb. I przez to, że przyjeżdżali tam wędkarze, powiedzmy tacy nieokrzesani, co na haku to w plecaku, złowił wiadro, zabrał wiadro, następnego dnia znowu zabrał wiadro, albo dwa jak złowił, to zabrał dwa, tam nie było limitów, goście po prostu przemysłowo przyjeżdżali na ryby. No i została wprowadzona strefa no kill na takim odcinku tam paru kilometrów od ujścia kanału, powiedzmy do Aleksandrowa do Kładki. W prawo od Kładki nie wolno zabijać, w lewo od Kładki wolno zabijać. Jak się domyślacie, ci ludzie, co tam stawali sobie w tej strefie, co wcześniej zabijali ryby i wynosili wiadrami, no jak nagle nie wolno zabrać ryby, to te miejsca opustoszały. Tam po prostu nie było wędkarzy. I przenieśli się za ten most. Tutaj, tu most był, tu nie wolno, tu wolno, to wszyscy tutaj, później tam było po prostu o 3:00 nad ranem ludzie przyjeżdżali w grudniu, 4 czy 5 godzin siedzieli w aucie, filmiki sobie oglądali, wiadra oczywiście były położone nad wodą, bo musieli sobie miejsce zająć, ogniska palili tacy już bardziej ogarnięci ci wędkarze i czekali do widnego albo z jakimiś świetlikami łowili, żeby troszkę tych rybek do domu zabrać. I co się stało? W tych miejscach, gdzie wcześniej powiedzmy tych ryb było dużo, nagle się okazało, że te ryby przepłynęły i tam, gdzie ci wędkarze regularnie przyjeżdżali i zabierali te ryby, to tam się zrobiło dużo ryb, bo te ryby były cały czas nęcone, więc być może jak tu byłeś parę lat temu i tu ludzie, przyjechał taki Niemiec wtedy, nawalił, następnego dnia przejeżdżał facet pociągiem do roboty, patrzy, stoją, jak nic przyszły ryby. Przyjechał z Kazikiem, wrzucili towaru, następnego dnia ktoś ich zobaczył i tak parę dni było nęcone, ryby przypłynęły i było łowienie, bo tu to miejsce jest wyjątkowo piękne jak na tą rzekę, bo normalnie uciąg tutaj taki tradycyjny nurt, no to powinien się ciągnąć z tamtej strony, tu jest mocny zakręt, więc ten główny nurt tutaj przy samym brzegu, jakbym wziąłbym wędkę, o tak jak teraz i z ciężarkiem wsadził, no to praktycznie cała ta żyłka, te ponad 3 metry tutaj się schowa. Więc tutaj ta rynna idzie przy samym brzegu, tam dalej, to właśnie chyba tam łowię, no to wędzisko tam, gdzie łowię, to jest mniej więcej powiedzmy 1,52 m w tym zakresie. Natomiast drugą wędką, którą mam zarzuconą tutaj w tej rynnie, no to mam ze 3,5 metra wody. Więc to jest piękne taka głęboka miejscówka właśnie, żeby te ryby miały gdzie się tutaj zgrupować, żeby tą zimę jakoś tam przetrwać. Ale myślę, że ludzie tutaj nie przychodzą, nie nęcą, więc te ryby sobie gdzieś tam popłynęły w miejsce, gdzie więcej wędkarzy przyjeżdża i tam Może być. idzie towar do wody. Tak bym to wytłumaczył. A było pytanie o taktykę, tak? Tak, towar przynęty koszyki. To myślę, że tak w kilku zdaniach też, nie? Bo to Towar. No to towar mam zanętę Sonu Bajca, Deepwater i Black Lake. Paczka na paczkę. Nawilżyłem mleczkiem z mielonych konopi. Dodałem troszkę pieczywa fluo, bo Michał mówi, że tu krąpie mogą być, krąpie, płocie, leszcze, więc to taka zanęta wyszła
z tego. Ona jak widać jest mocno niedowilżona. Ale do łowienia no kombinuję. No, zacząłem na początku czystą zanętą, później tą zanętę troszkę zubożyłem gliną. Do tego dodaję przynęty. Ale na razie to nie działa. Jakie koszyki? Wstępne nęcenie wykonałem po prostu tradycyjnymi cage'ami. To jest XL-ka, największy cage Prestona. I koszyczki 40-gramowe, zarówno tutaj w tej rynnie, jak i tam na tej płytszej wodzie. To jest dobry koszyk. Jest wyraźny nurt. Pokazywałem, że woda powinna stąd płynąć, ale uciąg jest tak jakby powiedzmy pod prąd, no ale to jest taka woda, na którą ma wpływ, myślę, morze, wiatry. Dlatego ta woda no, płynie raz w prawo, raz w lewo. No to jest uzależnione od wielu czynników. Więc 40-gramowe koszyczki. Od tego zacząłem. Mam też L-kę i M-kę z tych wielkości, ale też co jakiś czas próbuję podać więcej przynęt, więc taki open end plastikowy z małymi dziurkami, znaczy mało tych dziurek ma, zdecydowanie mniej niż te cage'e. Chodzi o to, że jakbym chciał dużo pinek podać, a mam pinki żywe, żeby te pinki mi nie uciekały, jak je tam ścisnę trochę zanętą, no to one wytrzymają, dojdą do dna i tam wyskoczą z tego koszyczka. Z przynęt, no to mam pinki, mam jokersa, mam też konopie gotowane, piękną ochotkę na haczyk, no i oczywiście no, trochę białych robaków. O. Mam też dendrobeny, no, nie wiedzieliśmy też z Michałem, gdzie pojedziemy, czy to będzie Nogat, czy jakieś tam jeszcze inne plany mieliśmy, a musiałem wcześniej zamówić robaki, więc zamówiłem też dendrobeny. Piękne, żywiuteńkie. Teraz się pochowały tutaj pod tą kołderką z ziemi, nie będę je odkrywał, bo może im zimno jest. Jutro się przydadzą. Ale na razie ich nie używam, bo mam wrażenie, że no dendrobeny to jest taka trochę przynęta zero-jedynkowa. No chyba, że już będzie godzina do końca, czy półtorej godziny i tak się nic nie będzie działo, to może trochę zetnę tych dendroben, chociaż jak ryby nie biorą, to ja się boję dodawać dendroben. Waldek Nowak, co trzeba zrobić, żeby dołączyć do Waszej ekipy? Mam 14 lat. Waldek, generalnie jakby my z Preston działa tak, że sobie sam tą ekipę wybiera, ale jeżeli ktoś, nie wiem, chciałby dołączyć, a ma aspiracje, żeby dołączyć, no to Preston Innovations Poland ma po gmail.com. Tam można śmiało swoje zgłoszenie wysyłać. Marbo, czy zanęta Sonobite Krill and Squid sprawdzi się wiosną, czy stosować ją samą, czy łączyć? No ona taka dosyć mocna ta zanęta jest, nie wiem jak to, taka dosyć wyraźna, no jest wyraźny zapach tego squida czyli kałamarnicy, tak? Jak tam, i kryla. I tyle, no. Ja tej zanęty, jak ją używałem, no to gdzieś tam jesienią jej używałem, ale kurczę, no trzeba spróbować po prostu. Wziąć, pojechać nad wodę, zarzucić i obserwować, co się wydarzy. No. Paweł Rudziński, widzę, że na Elblągu to rano nie brały, później przestały. Tak, o, dokładnie, tak. Robert Papuziński, dziś taktyka dotrwać do 14 i coś złowić. W koszuli do uli. Siemanko, fajny pompon na czapce. Na jakie ryby się dzisiaj nastawiasz? Na byle jakie. Tak, chciałbym dzisiaj branie, to będzie sukces. Ale jak na razie no nie ma żadnych oznak życia. Tu nie widać było żadnego spławu. Nie wiem, nie mówiąc o jakimś trąceniu żyłki, o tym, żeby gdzieś tam ta przynęta była nawet delikatnie ruszona, więc kurczę, no chyba takie puste miejsce jest. Nawet tutaj co jakiś czas słyszeliśmy taki głośny śmiech. Ja się zastanawiałem, o co tu chodzi, ale tu co jakiś czas kormoran przelatuje i on się z nas śmieje, bo one tylko mijają tą metę, one wiedzą dobrze, co jest pod wodą. Michał Bielawski, Adam pytanko z innej beczki. Co uważasz o Kacprze Górskim i jego wpływie na zawodnicze sprawy w Polsce? Inspiracje dla młodych? Dla młodych, znak zapytania. Czyli całego pytania. O Kacprze Górskim powiedziałem. Góreckim, przepraszam. Góreckim, no właśnie. No Kacper jest, kurczę, no bardzo takim, powiedziałbym, cenionym autorem YouTube'owym. Ja wielokrotnie z nim startowałem w Grand Prix Polski. No przecież Kacper, ja tam dużo wcześniej zacząłem jak Kacper, ale były takie lata, że razem łowiliśmy. No ma duży wpływ, no duży wpływ. Ma wykształcenie związane
z glinami, z ziemiami, z tego co się orientuje, więc na pewno ma dużą wiedzę w tym temacie. Coś tylko wtrącę. Zrobiłem w międzyczasie ankietę, nie? Czy widzowie wolą transmisję w pionie, czy w poziomie, nie? I zgadnij, mamy 54 głosy i zgadnij, jaki jest wynik. 54 poziom. 50/50. O, to będziemy robić tak? 50% pion, 50% poziom. No nie ułatwiacie. No nie. O, lampę włączyłeś. Ta? No. Kurczaki. Kurde, chcę schować tą ankietę i nie potrafię tego zrobić. No ale latarkę potrafisz. Bo tam było pytanie o kadr, weźmy jeszcze. Adamko, pytanie z... Adamo, Jezus, już mi zimno. Adam, pytanie z innej beczki. Co uważasz o Kacprze Góreckim i jego wpływie na zawodniczy sławik w Polsce? Nie, no na pewno dużo ludzi ogląda jego filmy, zresztą widać po oglądalności Kacpra filmu, więc jak ludzie oglądają, no to gdzieś tam no, wykorzystują jego spostrzeżenia. No. O, schowałem w końcu. Marek Kowalik, czy używasz przyponów strzałowych z plecionki? Jeżeli tak, to jaką średnicę przy odległościach do 60-70 metrów? Używam. Natomiast no, jak, nie wiem, jest łowienie na 60 metrach, no to kurczę, to do takiego łowienia stosuje się koszyczki, no kurczę, nie wiem, no 50-gramowe to jest maks, 45, myślę, że przy dobrych warunkach nawet 30, ale myślę, że 45 open window to jest fajny koszyk, no bo on nam ładnie wyprostuje plecionkę, nie zrobi się żaden balon, więc ja nawet do takiego łowienia to nawet łowiłem bez żadnej strzałówki, po prostu plecionka Prestona 0,10, a nawet ponad 70 metrów to 0,8 i ona wytrzymuje zarzut takim koszyczkiem 45-gramowym. Jeżeli założymy cięższy koszyczek, czyli nie wiem, Open Window 60, czy łowiłem też 70 no jajku, mnie też już od tego zimna chyba się plącze. Jestem ciekawy, jak to jutro będzie w 7 godzinie. Ale ja się ubiorę, bo ja zobacz, kurtki nie założyłem. Ja mam na sobie tylko bieliznę i bluzę, nie? A, jeszcze mam polarek taki cieniutki. No, także teraz tak ten wiaterek się zrobił i zaczęło lizać. Tak, wiaterek jest chłodny. No? To jak się założy taki koszyczek powiedzmy powyżej 45 gramów, no to ta strzałówka jest, no to jest obowiązek, no bo będziemy urywać żyłkę, plecionkę przy zarzucie. Ja próbowałem na własnej skórze, więc plecionka Prestona 12 do koszyczków 60-gramowych 50-60 daje radę. Natomiast powyżej jest za cienka, bo też strzela przy zarzucie, więc żebyście się bezpiecznie czuli 0,16 to myślę, że to jest taka bezpieczna strzałówka, do której można założyć 75 gramów koszyk, wypełnić nawet gliną. Jak jest wędka mocna, to po prostu zarzucić z całej siły i ona wytrzyma. A bez tej strzałówki taki ciężki koszyk 100 rzutów 100 razy urwane. Na dużą odległość oczywiście, no bo tam 50 metrów to nie jest jakaś taka duża odległość, więc lżejszy koszyk. Kamil Antonik. Adamie, jaki był Twój najmniej spodziewany lub egzotyczny przyłów na feeder na polskich wodach? Pozdrawiam. Kurczę, fajne pytanie, to ale to kormorany. ja się muszę Kormoran? No śmiał się, po śmiechu go Tak. wykropiłeś, no właśnie. Wcześniejsze to nawet tak blisko wody latały, zauważyłeś, a te to już w ogóle lecą w paśmie tych gęsi, bo tu No to gęsi są chyba kolejne, tak? Czy nie? To kaczki. A jakieś takie. Taki niecodzienny przyłów? Nie wiem, Michał, ty kojarzysz? Bo ja nie kojarzę, żebym miał No, ja jakąś tak jak taką... ze mną, to nie kojarzę jakichś tam niecodziennych przyłowów. No miałem, nie wiem, no to trudno nazwać przyłowem, bo nagrywaliśmy film w zeszłym roku świąteczny, który jest na kanale Prestona. Ja tam zacząłem się na początku tego filmu wymądrzać, że zabrałem, bo Michał tam pierwszy raz nad tą wodą był, no ta woda tak, jeśli mówić o urodzie wody, no to taka średnio urodziwa, no bo betonowy brzeg dookoła, więc tak na pierwszy rzut oka taki, nie wiem, no prostokątny staw w dużym przybliżeniu. Natomiast całą atrakcją tego łowiska jest to, co ta woda tam skrywa. Ja wiedziałem, jakie tam ryby pływają, dlatego chciałem tam zrobić film właśnie świąteczny. W zeszłym roku nam się nie udało, bo już było za zimno, jak chcieliśmy kręcić film.
znaczy 2 lata temu, a w zeszłym roku no to już przypilnowaliśmy terminu, żeby pojechać w takim terminie, żeby była szansa na te duże ryby. Ja się na początku zacząłem wymądrzeć, że tutaj ta woda skrywa bardzo duże ryby, mogą być piękne płocie, nawet 40 cm, nawet leszcze koło 5 kg i pierwsza ryba, która wzięła, to był leszcz. 5 kg. Tak, 5, za chwilę była powtórka, idą kormorany. Ale jakim rzędem. Za chwilę była powtórka i był drugi taki leszcz 5-kilogramowy, więc no trudno powiedzieć o przyłowie, bo to było marzenie moje, żeby takie ryby złowić, ale tam się wtedy udało, pierwsze 2 rzuty i tak naprawdę mogliśmy się Tak, składać i tak, iść tak. do domu. No, bo naprawdę to niedużo zajęło, to nie było tak, Nie, że ja na to to pierwsze chwilowo, branie no. czekałem, nie wiem, no pół dnia, tylko Michał dobrze jeszcze tam kamerą Tak. nie zdążył nakręcić, a już było branie. Więc to taka super niespodzianka była. Marcin, witam panowie. Panie Adamie, czy mógłby pan powiedzieć, jaką grubość plecionki pan używa i ewentualnie kiedy stosować inne grubości? No ja teraz, czekaj, tu mi będzie prościej chyba na tym wędzisku, co nie używam. Zobacz, Michał, tutaj możesz dać. Średnica 0,10. Ja sobie jak nawinę plecionkę na kołowrotek, to zawsze sobie zapisuję średnicę, ale zapisuję sobie też rok nawinięcia tej plecionki. No bo często mi się zdarza właśnie jak łowię od nie wiem, chyba z ponad 5 lat już łowię na plecionki Prestona, bo to jest plecionka Prestona, Absolute Feeder Braid. No to te plecionki mi wystarczają na 4 lata to na pewno. No zdarzyło mi się na niektórych kołowrotkach, że po 3 latach po prostu przewinąłem na drugą stronę i powiedzmy ta część, która już, ona ma taki brązowy kolor, więc nawet jak ją się po raz pierwszy nawija na kołowrotek, to gdzieś tam ten taki brązowy, powiedzmy, pyłek z tej plecionki na przelotkach zostaje, na szmatce, przez którą tam nawijam, czy gdzieś tu przy kołowrotku. No ale po jakimś czasie, jak się używa tą plecionkę, to na tym odcinku, gdzie się używa, no to ta plecionka blaknie, robi się taka już, nie jest ten kolor taki brązowy wyraźny. Tu jak widać ten kolorek taki jest wyraźny, no bo ja ją, to jest, nie wiem, drugi wypad na ryby chyba, jak widać ta plecionka jest nówka sztuka. Ona się później taka troszkę robi wyprana, jak to mówią producenci przynęt. I żeby się lepiej poczuć, no to po tych 2-3 latach odwijam tą plecionkę. Ona ma 150 metrów, więc rzadko kiedy łowię dalej jak te 50-70 metrów, więc jak odwinę na drugą stronę, to znowu mam nówkę sztukę i na następne 2 lata wystarczy. I mam plecionkę, nie wiem, na 4 lata taka jedna szpulka mi wystarczy. No chyba że się zdarzy coś takiego, że nie wiem, trafię stanowisko z zaczepami i zdarzy się, że kawał tej plecionki gdzieś tam się urwie, no to wtedy taka plecionka starcza na krócej, ale przeważnie no to 4 lata. I najczęściej używam, bo tam było średnice pytanie. Preston ma 3 średnice. Tą plecionkę ma dostępną w 3 średnicach. 0,8, 0,10 i 0,12. Ja mam takie proste podejście do tego. 0,10, jakbym miał tylko jednej używać, to bym używał 10. No bo dla mnie to jest taka bardzo uniwersalna plecionka. Więc 0,10 to jest podstawa. 0,08, czyli najcieńsza z tych 3, to ta plecionka ląduje na zestawach odległościowych, czyli tam, gdzie łowię ponad 60 metrów, mam najcieńszą plecionkę. Chodzi o to, żeby tam powiedzmy kawałek, te parę metrów uzyskać dłuższego rzutu. Oczywiście do takiego zarzucania ktoś pytał o strzałówkę. Obowiązkowa jest strzałówka, no bo koszyczek powyżej 45 gramów, cięższy jak 45 potrafi zerwać przy zarzucie mocnym tą plecionkę. Natomiast plecionkę 0,12 wykorzystuję do łowienia na kanale. Jak widzieliście, nie wiem, jakieś filmy z kanału Żerańskiego, czy łowienie takie powiedzmy w miarę bliskie, czy wędziska super light, no to tak by się mogło wydawać, że im lżejsza wędka, im delikatniejszy zestaw, tym cieńsza plecionka, natomiast u mnie jest na odwrót. Im dalej, tym cieńsza, im bliżej, tym grubsza. Też chodzi o to, że w kanale, czy właśnie gdzieś na tym bliższym dystansie przeważnie się łowi dosyć szybko, więc no mam takie wrażenie, że ta grubsza plecionka jest bardziej sztywna, mniej podatna na plątanie, więc chodzi o to, żeby właśnie ten zestaw był taki powiedzmy sztywniejszy, żeby gdzieś tam na tej szczytówce
rzadziej ta plecionka miała tendencję do plątania, jak tam jakiś wiaterek zawieje, czy jak gdzieś się zagapie i to tylko o to chodzi. Mam nadzieję, że Przerzucasz w to bliżej nęcone, czy nie? przerzucę, no. Bo tak Dobra, się mamy trochę- 65 minutę live'a. Czy ty to rozumiesz? Mam jeszcze sporo pytań, więc no, odpowiemy na nie wszystkie, ale myślę, że Ty, odpowiemy czy na jutro? nie, no odpowiemy jak jesteśmy, ale odpowiemy po prostu tak kilkoma zdaniami, nie? Ewentualnie. Dobra, Michał, to ja zanim to weź, szykuj pytanie, ja wezmę kurtkę, słuchajcie, bo ja trochę zmarzłem, a ostatnie 2 tygodnie byłem chory Dobra. i wolałbym nie cofnąć się w tamten raczej czas. nie. Obraz 4K pisze, zapraszam na Brzany do Włoch. Darek Siwiec, witam pana Adama i pana Michała. Witamy. Wariat, pozdrowienia z zamarzniętego Podlasia. No tam to minus chyba jest. Był ostatnio przynajmniej, jak to u mnie był plus. Ja to ostatnio w ogóle widziałem, że PZW zapowiedziało za tydzień jeszcze mistrzostwa podlodowe na Te? Świecie. Masakra. Także tam macie chyba nieźle. A białe niedźwiedzie już odeszły, czy jeszcze chodzą? Obraz 4K, polecam koszyki Koruma na rzekę do klasyka. Bardzo dobre. Ty- Czekaj, Michał, bo ja tak... Spoko. Popatrz, spadł mikrofon. Dobra. Ja tylko będę takie te Rafulus R. Dzień dobry panie Adamie, czy będzie można pana spotkać na rusztowych karpiach na nadchodzące marcowe ciepłe dni? Nie wiem. Chyba, że prywatnie, bo ze mną nie. Z Michałem nie, chyba że prywatnie. No, ja mam, powiem wam, trochę planów zadałem związanych na marzec i kwiecień, a to bardziej leszczowe plany. Także będziemy mieli leszczową serię oby na kanale. W koszuli do uli. Panie Adamie, rozumiem, że pan jest z Preston, a oprócz tego, jakie pan stosuje inne koszyki, albo czy istnieje koszyk idealny? No ja w związku z tym, że współpracuję z Prestonem, wykorzystuję, mam dostęp do tych koszyczków Prestona, wykorzystuję Prestona, koszyczki i one spełniają wszystkie moje oczekiwania, więc tak jakby no nie stosuję innych koszyczków, więc nie będę się wypowiadał, a przynajmniej bardzo, bardzo rzadko zdarza mi się sięgnąć po jakiś koszyk. No musiały być naprawdę duże uciągi, żeby w ofercie Prestona nie znaleźć koszyki. Czy jest koszyk idealny? No chyba są takie koszyki, którymi łowię częściej, są takie, którymi łowię rzadziej. Myślę, że takim, nie wiem czy można powiedzieć, że to jest koszyk idealny, ale taki koszyk, którym bardzo dużo łowię, szczególnie na wodach stojących. Szczególnie tutaj to słowo to nie jest pomyłka, ale o tym zaraz powiem. To jest koszyk typu open window, tylko w wersji cage. To jest taki, powiedziałbym, bardzo uniwersalny koszyk, który bardzo dobrze znowu tutaj, to jest blisko, bym zza ucha pociągnął, to by było śmiechu. To jest koszyczek, który ma świetne właściwości lotne. On bardzo celnie i daleko leci, gdzieś tam w powietrzu nie myszkuje i dobrze transportuje zawartość koszyka na odległość, dobrze prostuje plecionkę, ale też dobrze transportuje zawartość na dno. Oczywiście jeżeli chcemy, żeby ten koszyk gdzieś tam po drodze uwolnił tą zawartość, no to tak jak wspomniałem, wersja cage, czyli taka z dziurkami, można tak delikatnie załadować ten koszyczek, że on gdzieś tam po uderzeniu o wodę też uwolni zawartość. Nieraz to jest pożądane. Więc jak miałbym wybrać jeden koszyk, to chyba wybrałbym open window na wody takie stojące, na rzekach takich wolno płynących. Nawet tutaj myślę, że można by było spokojnie takim open windowem 45 łowić. W zeszłym roku nawet jak było Grand Prix Polski na Odrze, to też tam łowiłem koszyczkami typu open window i było świetne łowienie. Więc jak miałbym wybrać jeden, to open window, ale no, koszyczki mają różne, już nie będę mówił nawet o wielkościach koszyczków, no bo to jest wiadomo, ale nawet takie zwykłe, powiedzmy takie klasyczne, to jest taki klasyczny cage. To najbardziej w Polsce i myślę na świecie znany koszyk. Obciążenie umieszczone na dole, tutaj wykończony to jest siateczka, czy tam druciany koszyczek. Bardzo szybko go się ładuje. Wadą tego koszyczka jest to, że przy rzucie na większą odległość, przez to, że
Tutaj jest umieszczony ciężarek, czyli ten środek ciężkości tak jest no słabo gdzieś tam umieszczony w tym koszyczku i on potrafi w powietrzu myszkować. Innym rozwiązaniem takiego koszyczka no to jest koszyczek plastikowy i tutaj mam akurat wersję taką zabudowaną, to się nazywa open end, czyli tutaj dwie końcówki są otwarte i on jest bardzo fajny, bo można w nim zamknąć przynęty. Dużo przynęt nałożyć, nawet żywych, tak jak pinki czy białe robaki, zatkać tutaj zanętą i on też nam przetransportuje tą zawartość, ale podobnie tak jak ten w powietrzu potrafi zamyszkować, więc na duże odległości się nie nadaje. Także przy wyciąganiu z wody, no też trzeba na to patrzeć, żeby ten koszyczek, który będziemy ściągać, żeby on też nie stawiał jakiegoś dużego oporu, więc no, ja do różnych zastosowań stosuję różne koszyczki. Film o koszyczkach też jest na kanale Preston Innovations. Jest taki film, gdzie opowiadałem Jest. o zastosowaniu koszyczków. Być może no, moja wiedza troszkę się powiększyła na ten temat, więc może pewnie teraz bym coś tam jeszcze do tego dodał. Natomiast tam myślę, że takie bardzo podstawowe i nawet troszkę bardziej zaawansowane informacje znajdziecie. No wiesz co, bo tu pytań jest jeszcze sporo, myślę, że odpowiemy na nie, ale powoli zaczyna padać mi telefon, bo nie byłem przygotowany dzisiaj na 70 minut live'a. Powiedz mi, czy tutaj myślisz, mogę tą swoją wielką baterię od Foxa oprzeć, czy to się zarwie? Możesz, człowieku, to jest To ja idę teraz przetestować, jak on się będzie ładował jutro. dobrze. Także dajcie chwilę. Wezmę powerbanka. Ładowarę. I przy okazji będzie test, jak to się będzie ładować jutro. Zobacz, jaką specjalną ładowarkę kupiłem. O. No bo wiesz, no musi być podłączony mikrofon, nie? No, powiem Wam, że Michał jest zorganizowany. Czekaj, to bliżej. Ty, jaki to klops jest. No jest. 5 No. kilo to waży. Dobra, lecimy z pytaniami, ale już naprawdę wybaczcie nam, że te odpowiedzi będą po prostu bardzo zwięzłe, a nie rozwięzłe. Zrozumiałem, Michał. Michał mi powiedział, żebym się nie rozgadywał. Nie, bo musimy uruchomić plan B, a już jest 12:15, Dobrze. a jutro planujemy cały dzień, więc... Robert Papuziński, znów zadam to pytanie. Czy nagrasz film ze Sławikiem? Wiem, że wolisz feeder, czy Sławik już nie korci? Nie korci, nie korci. No ja nie wiem, no chyba bardziej wiarygodny ze Sławikiem jest Maciek Białdyga. Myślę, że jeden z najlepszych teraz w tym okresie polskich spławikowców. Czy Patrycja, jedna z najlepszych kobiet w Polsce. No to myślę, że są kurcze autorytety, no takie spławikowe. Jakub Świątkowski. Jakie koszyki do metody pod Supera X 3 metry do 30 gramów, żeby było bezpiecznie? No do 30 gramów. 30 śmiało można Czuć. rzucać. Elegancko ładuję. Podłączyłem, było 18, już 21. Jest dobra, jestem w domu, się jutro nic nie będę bał. Więc Preston, kije Prestona, tak jak ja zauważyłem, są tak opisane, że na przykład ten kij jest do 60 gramów, ja nawet 70 zakładałem, tylko no już wtedy no nie można No tak, bardzo tak, energicznie rzucać, trzeba ten wyrzut taki z wyczuciem robić, ale czy nawet 60 załadowana towarem, też tym kijem łowiłem, więc 3-metrowa 30, 30-gramowy podajnik spokojnie wytrzyma. Mariusz Łuczak. Cześć, planujecie dodatkowy trening przed Grand Prix we Wrocławiu? Poza terminem Grand Prix podszedłbym się przywitać. Nie wiem tego. Ja z Adamem pod Grand Prix nie będę w tym roku jeździć, więc to musicie się Adama pytać. Ale Adam mówi, Nie że wiem, póki co zobaczymy nie wie. jak, To jest kawał jak czasu, kalendarz tak wypali, bo to możemy sobie planować, a w życiu różne rzeczy się zdarzają, więc nie wiem co to będzie na jesieni. Przemyk S. Czy stosujesz fluorokarbon soft na przypony do klasyka i metody? Nie, chociaż muszę się przyznać, że cały czas jakoś chodzi mi to po głowie, żeby spróbować z przyponami z fluorokarbonu. W spławiku gdzieś tam
ktoś mnie przekonał i stosowałem. Tak nie do końca z wielką wiarą w to, że ten fluorokarbon jest lepszy, ale w spławiku to było troszkę inaczej, no bo miałem wrażenie, że tak jakby naszą przynętę prezentujemy w pionie, czyli ryba sobie pływa, a żyłka jej przed nosem gdzieś tam z góry na dół biegnie, więc tutaj ten argument, że ryba może widzieć żyłkę, czy ewentualnie jak jest, nie wiem, cieńszy przypon, czy fluorokarbon taki niewidoczny, on tam jakoś w tej wodzie lepiej prezentuje tą przynętę, no to jest jakiś punkt zaczepienia. Natomiast przy łowieniu na feeder, gdy no przeważnie, no zdarzają się brania z opadu oczywiście, ale przeważnie ta ryba podchodzi i pobiera przynętę z dna, no nie wiem, czy ten fluorokarbon ma aż takie znaczenie, więc jak na razie stosuję przypony na normalnej żyłce i przeważnie grube, a do fluorokarbonu jeszcze się nie przekonałem, ale muszę jakieś tam próby poczynić. Marek Kowalik, czy na zawodach rangi Grand Prix Polski używa Pan zanet na bazie mączek rybnych, na przykład F1 Green? Jeżeli tak, to czy sprawdzają się na naszych wodach naturalnych w Polsce? Zdarzyło mi się, że używałem, natomiast raczej niechętnie wierzę bardziej. No ja mam jakąś tam wypracowaną swoją mieszankę, po prostu podczas treningów ja nie mam czasu na testowanie zanęt, czy taka zanęta się tu sprawdzi, czy się nie sprawdzi. Mam jakąś tam mieszankę, czy tam jakiś kierunek, w którym powinienem iść z nęceniem i tą zanętę, powiedzmy, na większości łowisk stosuję i skupiam się na innych rzeczach. Skupiam się na przynętach, na częstotliwości przerzucania, na odległości, na konsystencji i tak dalej. Kuna Dyrektor, ten live to się ogląda jak podcast z Adamem. Witek Kielar, moja ulubiona firma Preston, pozdrawiam. Pozdrawiamy. Tomasz Urbańczyk, Adam, widziałem na filmach, że łowiłeś na wędki Ascension. Jakaś opinia o wędce 340 do 400 gramów? Jakim koszyczkiem, do ilu gramów łowiłeś? Akurat Ascension 340 to chyba gdzieś tam łowiłem, natomiast Chyba nawet na tej rzece Elbląg. tak, akurat tam film jakiś długi nie powstał, bo tam zbyt Tak, wielu ryb tak, nie tak. złowiliśmy, uznaliśmy, że nie będziemy robić jakichś tam takich super rozpoczęcie sezonu bez ryby, tylko że zrobiliśmy jakiś tam coś innego wtedy, ale nie mam nawet na wyposażeniu takiego wędziska. Tak jak wcześniej wspomniałem, 40-gramowy koszyk myślę, że jest ok do tego wędziska. Co myślę o tym wędzisku? Tak jak mówię, ja takiej wędki nie mam. U mnie, powiedzmy, tę rolę tego kija właśnie o długości 3,40 to spełnia Supera X 3,30, tam nawet 3,35 ona ma, więc ja używam Super X, ale na przykład wiem, że likery, kiedyś rozmawialiśmy i ja go zapytałem, a ty nie używasz Super X 3,30? On mówi, wiesz co, wolę Ascension 3,40. I to zależy od wędkarza. No, w ogóle seria Ascension to są świetne wędziska, więc na pewno będzie fajny kij. No ja akurat używam Super X, ale jakbym nie miał, to bym sięgnął po Ascension. MT Spinning, przypomnijcie, gdzie można do Was napisać. MT Spinning, do mnie, Michał Strong na Facebooku, Adam Niemiec Fishing, albo na maila prestoninnovationspoland@gmail.com. Najlepiej do Michała, bo jak do mnie coś przyjdzie, to i tak ja przysyłam dalej do Michała, więc Michał Jasne. i tak jest końcowym odbiorcą. Śmiało. Łukasz Zawadzki. Witam. Panowie na bezrybu. W Waszym przypadku zawsze można liczyć na przejeżdżające pociągi lub auta. Pozdrawiam. Widzimy się na rybomanii. W koszuli do uli. Uciekam do pracy. Dziękuję za odpowiedzi. Pozdrawiam Panów. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Fajna ksywka w ogóle. Robert Papuziński. Dajcie łapki w górę. Dokładnie. Łapki w górę. To jest moc. Mariusz P. Witajcie. Witajcie. Witamy. Filip Junosza Kisielewski. 3 koszyki, mocno przemoczone, takie kleksy zrób, postaw na koncie i kolendra zanyżem 1 na 1 na bogato. Jutro spróbujemy. Jakie nie będą będę brały. czekał do jutra. Jan Myszkowski, witajcie. Witajcie. Crab Short. Ile może ważyć podajnik 50 gram nabity towarem za pomocą foremki? Nie wiem, najlepiej to zważyć, ale no,
ten towar nie jest jakoś bardzo ciężki. No to Też nie ważyłem też nigdy. nie wiem, to też zależy oczywiście od podajnika, jaka to jest wielkość podajnika i tak dalej. No. Bernard Birkner, super w live, czat pozdrawiam z zagranicy. Pozdrawiam z Pozdrawiamy. zagranicy. Kamil, witam. Taki nick, ja ci przeczytam Kamil, nie? Jest napisane jest K spacja meal. No tak, Kamil. Fajne, smacznego. Witam, panie Adamie. Zastanawiam się nad kupnem nowych ogrodniczek do Prestona. Miał pan z nimi kontakt i może powiedzieć coś więcej o nich? Ogrodniczek? Ja się trochę zgubiłem. A to Czy ogrodniczki chodzi to o- są te bez tych pasów, czy co? Te DF Ultra, tam też są te spodnie bez tych pasów. Nie no, ogrodniczki Ogrodniczki no są to z są pasami. spodnie, według mnie to są takie z tymi... No jak to to się nasze nazywa? DF Ultra, nie? Tak, tylko ja nie wiem, czy tu bardziej ktoś nie pyta, nie wiem, o te wodery, czy tam o spodniobuty? To jak Proszę. mógłbyś rozwinąć, Tak, no? proszę rozwinąć, bo tak, jak jest DF Ultra, no to on jest Pisze, tylko że chodzi o spodnie. O spodnie. o same spodnie, No. bez szelek? O spodnie bez szelek, Kamil? Dobra, to ja powiem tak, wiem, że już mnie gonisz, żeby w miarę szybko mówić. Jeśli chodzi o DF Ultra, to jest tak jak ja teraz mam, czyli takie z wysokim stanem, z szelkami. Jak najbardziej polecam. Zabezpieczenie przodu, żeby się nie ubrudzić, zabezpieczenie tyłu, żeby nie zmarznąć, żeby nie podwiewało, jak się nieraz schylamy, żeby tam, wiadomo, nieraz koszulka, czy kto tam co założy, sweterek, czy coś tam, bluza, żeby no nie wychodziła tak jakby, żeby to gołe ciało nam tutaj, te plecy nie wychodziły, dlatego to fajnie zabezpiecza. Jeśli chodzi o spodnie, Preston w zeszłym roku właśnie też DF spodnie wypuścił na takie powiedzmy cieplejsze pory roku. To nie jest produkt dla mnie. No, ja wolę zdecydowanie wolę takie ogrodniczki. Nawet jak jest gorąco, no to wtedy nawet nic nie zakładam, ale wolę zdecydowanie ogrodniczki. A z tymi spodniami to nie miałeś do czynienia, bo ty nie nosisz ich, nie? Nie, bo mnie denerwuje, ja to strasznie nie lubię, jak mi tutaj coś wychodzi, więc jak ja się nachylam, a mi, że tak powiem, przepraszam, brzydko tyłek wychodzi na wierzch, Ja mam podobnie jak ty to na rybach. ja się źle czuję, ja się nie mogę skupić na łowieniu, tylko skupiam się na tym, żeby ciągle tam te spodnie podciągać, więc A tu w tych spodniach nawet jak tam, nie wiem, się spodnie pod spodem lekko psunąć, coś tak naprawdę tego nie czuć nic, nie? no po prostu to jest bardzo komfortowe wędkowanie. Bimber 389. Wybieram się na kanał Świniec w Kamieniu Pomorskim. Na co zwrócić uwagę, wybierając miejscówkę i na co przy nęceniu i na co przy wyborze przynęty. Kurde, jak ja się rozgadam, to Michał to w ogóle już dzisiaj na pizzę nie będzie chciał ze mną wieczorem iść. Bardzo rozbudowane pytanie, więc ja nie jestem w stanie w kilku Bimber, zdaniach- jak masz czas, to wbij jutro do nas na live'a, bo my tego live'a zaraz kończymy. A, no to wtedy Jutro będziemy mieli cały dzień na to. Tak, bo Michał, dawaj od razu przypomnij, może Tak, są tak. nowi Do, widzowie. do nowych widzów i do starych też. Jutro od godziny 7-8, coś pomiędzy, odpalimy dla Was live'a i ten live będzie trwał przez 6-7 godzin. Także będziemy robili live'a takiego całodniowego wędkowania, od rozkładania się, gruntowania, nęcenia i tak dalej, i tak dalej. Czy coś złowimy? Nie wiem. Będziemy na rzece Elbląg w centrum miasta, po drugiej stronie Starego Miasta. Także jak ktoś ma ochotę przyjść i przybić piątkę, zamienić 2 słowa, to śmiało. Tak, ryb nie obiecujemy, ale Ale dobry humor, zabawę, pączki na live. Ja jeszcze Adama namówię na złowienie czegoś na pączka. a jak jest na pączka? Ja nie wiem, kawałek pączka weźmiesz sobie z pączka i z haczyk i rura. Komórczak Play. Na Rybomanie do Poznania się Pan wybiera? Tak, Tak jest. Stanowisko Munfin i przyjaciele. Piątek, sobota, niedziela. Będzie tam Adam, ale prócz Adama będę tam ja, będzie tam Marcin Olszewski, będzie tam Krzysztof Ścigaczewski i Marcin Cichosz. Marcin Olszewski mówiłeś? Tak, mówiłem. Jan Myszkowski, zapraszam na Zalew Żyrardowski. No właśnie, kurczę, proszę też się odezwać, nawet może jutro a propos tego, albo do Michała się odezwać a propos Zalewu Żyrardowskiego, bo ja ten zalew pamiętam z bardzo dawnych czasów, jeszcze jak tam nie było tego betonowego brzegu i no mam bardzo dobre wspomnienia. Później jakoś tam odbiłem od tej wody, ale chyba chciałbym tam wrócić. Michała bym wyciągnął, tam byśmy Michał film zrobili. Spoko.
Paul Dumitrył. Cześć, jestem wielkim fanem Prestona. Super, cieszymy się. PM, cześć, cześć. Marcin Jasicki, dzień dobry. Kasper Grącikowski, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Kamil Rogarski, co trzeba w życiu zrobić, żeby o 12 w środę posiedzieć sobie na rybkach, panowie? Trzeba skręcić w prawo zamiast w lewo albo na odwrót. No nie wiem co. Nie, no to bardziej chyba... No nie, No przedeptać tą wędkarską ścieżkę, bo to chyba o to jest pytanie, nie? Żeby w tym kierunku no. pracować. No. Słuchajcie, ja tak nawet ze swojej perspektywy, jak patrzę na Adama, to jest naprawdę wiele lat wstecz, ciężkich poświęceń, zaryzykowania i tak dalej, tak? Żeby móc sobie w środę o 12 posiedzieć na rybkach. Nie? Tak, no to nie jest tak jak tutaj pytania ludzie zadają, co zrobić, żeby dostać się do Prestona. No, mieć dużo pokory, spędzić nad wodą tysiące godzin, łowić wielkie ryby, wygrać wiele zawodów wędkarskich i liczyć na to, że ktoś to dostrzeże. No to myślę, że to jest droga, no bo trzeba tak sobie zadać takie pytanie, no kto zainwestuje, która firma zainwestuje, nie wiem, w kogoś, kto jeszcze dobrze nie umie zarzucać wędziska, czy to nie wiem, jakoś tak, no nie ma doświadczenia wędkarskiego. No, nieraz się trafią rzeczywiście takie perełki, że nie wiem, no młody jakiś wędkarz jest obiecujący, już na poziomie kadeta wygrywa zawody, wystartuje nawet mając kilkanaście lat, wystartuje z dorosłymi i wygrywa, tak jak Franek na przykład Drewniak, no to jest firma, która zdecydowała się tego młodego człowieka, jest wyjątkowy po prostu, niespotykany będziemy finansować. Natomiast no, to są pojedyncze przypadki. No tak naprawdę, no tak jak mówisz, no przedreptać samemu tą ścieżkę. Trzeba po prostu najpierw przedreptać. No. Tak. Albo zrobić sobie dużo zasięgi czymś. Tak, No ale to to, też jakby ale jest to druga- też przedreptać. No, No to tak, też tylko jest... że jakby no, nie każda osoba, która gdzieś tam, nie wiem, powiedzmy wygrała dużo zawodów, ma duże zasięgi i na odwrót, nie? Wiesz o co chodzi? Można mieć duże zasięgi, a jakby przedtem nic za bardzo nie wygrać, nie? Oczywiście, że tak. Nie, no to różne są ścieżki. No to nie jest tak, że tylko jedną ścieżką trzeba podążać i wygrać nie wiadomo jakie zawody. Można, tak jak Michał mówi, no gdzieś tam tworzyć taki content, który będzie miał swoich odbiorców i... Tak, i tym się gdzieś tam wybić. Kurczę, dochodzimy do 90 minuty, rozumiesz to? A ja chciałem na pół godziny tylko odpalić, żeby poinformować, że jutro live. Także słuchajcie, to już ostatnie pytania są naprawdę. Zbizus pyta, jaki koszt do podbieraka Carbon Match 16 cali lub 18 cali na duże leszcze? Do szczycy 4 mm. Sztywna i lekka, może starczy 16? Zależy mi na mojej wadze. A, 16 czy 18? O to chodziło. Ale do dużych leszczy? Nie, no to 18 zdecydowanie. 18. Zdecydowanie. No bo to pisze Adam znowu, no przecież tak. on łowi ryby ponad 4 kg, no to... To 18. Ale nie jest chyba też ciężka, nie? Nie, to leciutkie są, no to ja tutaj mam 16, no to zobacz Adam jakie to smałe, no. To jest takie leszcza 1,5-2 kg, no to jeszcze w to upchniesz, on tam się ładnie ułoży, no zobacz ile to ma średnicy, 2 dłonie moje, 18 jest większa, jest głębsza, 18 zdecydowanie. Tomislav Boch Fishing. Hi Adam, big greetings from Preston Innovations Koretia team. Hi Tomislav, thank you very much. See you somewhere. Słuchajcie, ja bardzo Was przepraszam, ale tych pytań się zbiera i zbiera i zbiera. Ja czytam i przerzucam tym paluchem w dół i tam patrzę, że one dalej są i dalej są. Jest nam niezmiernie miło, że chcecie z nami rozmawiać i bardzo się z tego cieszymy, ale muszę urwać tę dyskusję już, ponieważ musimy wdrożyć nasz plan B do nagrywek i mamy na niego 2,5 godziny, żeby go wykonać, co już nie jest jakimś tam dużym czasem. Więc słuchajcie, zapraszam wszystkich jeszcze raz jutro od godziny, no ja myślę, że kurczę, pomiędzy 7 a 8, no 7:30, myślę, że coś takiego to tak bardzo bezpiecznie jest. Taka godzina. Załóżmy 8, no bo to... 7:38, no coś takiego, no. Po 8 nie, przed 8 prędzej tak. No i mówię, i myślę, że do tej 14 to myślę, że na spokojnie. Posiedzimy i z Wami pogadamy. Także przepraszam te osoby, których pytań nie odczytałem. Zapraszam te osoby jutro. Jutro postaramy się na każde pytanie, po pytaniu. Michał, a jeszcze tak odpowiedzieć. techniczna kwestia, czy ty te pytania, które masz, to będzie można, one znikną, co? No, trzeba będzie odpalić jeszcze raz live'a, poszukać, nie?
Więc To taka ciekawostka dla Ciebie, bo zrobiłem tą ankietę, czy widzowie wolą transmisję w pionie, czy w poziomie, no bo to odnośnie jutra. No i mamy 150 głosów, pion 60%, poziom 40%, także robimy w pionie. pionie. Okej, no. Dostosujemy się do widzów. Przemek Także Kowal, może też jakieś... Przepraszamy Was, że nie odpowiemy na wszystkie pytania. Tak, jak Michał tak. powiedział, no No trudno nam ja będzie... ja bym musiał tu jeszcze z 40 minut, nie? Ojejku. Jak nie To lepiej. zadajcie jutro te pytania. Nawet my nie będziemy teraz Tak. tego jakoś gdzieś tam zapisywać, bo to trzeba było gdzieś tam na kartce zapisać Tak, czy coś tak, te pytania. Więc... No i by musiały te osoby zainteresowane też być, nie? Tak, więc zadajcie jutro te pytania, które dzisiaj zostały pominięte. Tak, zapraszam. Jedyne, do czego się nadajemy, to żeby pchać karuzelę i pomachać tym, co pociągiem podróżują. Także zapraszamy Was jutro. 7:38 startujemy, a posiedzimy, no zobaczymy, no, do 14 na pewno, a może i dłużej jak będą, a może będą ryby brały super, tak jak Adam zanęci pączkiem i kukurydzą, no nie wiadomo, no. Może być konopiami. różnie, konopiami, no wszystkim. No. Co, trochę mało. Miasto to miasto, no. Może będzie dobrze. Także dziękujemy Wam jeszcze raz i widzimy się jutro. Dziękujemy i do zobaczenia jutro.